Szanowni Państwo, Anna Habsburżanka, z którą mieliście Państwo okazję się zaznajomić w wykładzie poprowadzonym przez dr Aleksandrę Barwicką-Makulą, była królową Polski niecałe 6 lat. Jej młodsza siostra, Konstancja, była monarchinią ponad ćwierć wieku. Paradoksalnie o Annie wiemy zdecydowanie więcej niż o Konstancji. Wynika to z pewnego niedoboru materiałów źródłowych. Kim zatem była Konstancja Habsburżanka, to wszystko postaram się Państwu przybliżyć w tym wykładzie. Nazywam się Paweł Duda, jestem pracownikiem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Witam bardzo serdecznie z gościnnych progów Zamku Królewskiego w Warszawie. Zapraszam do obejrzenia wykładu poświęconego królowej Konstancji Habsburżance. Drodzy Państwo, o młodości Konstancji tak naprawdę niewiele wiemy. Ona urodziła się w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia roku 1588 w Gracu. Jej rodzicami byli arcyksiąże Karol Styryjski oraz arcyksiężna Maria Bawarska. Konstancja wychowywała się wraz z licznym rodzeństwem. Warto wspomnieć, że z tego małżeństwa pochodziło 15 dzieci. Oczywiście jak w tamtych czasach nie wszystkie dożyły wieku dorosłego. Konstancja praktycznie nie znała ojca. W momencie, kiedy on zmarł, Konstancja miała 2 lata. W domu Marii Bawarskiej panowały dosyć surowe zasady, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci. Wspomnianą Marię Bawarską możecie Państwo zobaczyć tutaj na 2 portretach. Jeden z 1577 roku, drugi to już jest portret przedstawiający ją na łożu śmierci. Matka Maria Bawarska była typową kobietą tamtych czasów, potrafiącą wychować dzieci dosyć surowo, ale jednocześnie potrafiącą o nie zadbać. Najstarszy brat Konstancji, Ferdynand, bardzo szybko uzyskał objął rządy w Styrii. Finalnie został cesarzem jako Ferdynand II w roku 1619. Młodsi bracia, Leopold i Karol, zostali przeznaczeni do kariery duchownej. Jeżeli chodzi o córki, o nie także Maria Bawarska potrafiła zadbać. O czym już wiadomo, Anna Habsburżanka została wydana za mąż za Zygmunta III Wazę. Jej młodsza siostra, Maria Krystyna, poślubiła władcę Siedmiogrodu, Zygmunta Batorego. To małżeństwo nie było udane i po 4 latach zostało unieważnione. Kolejna siostra, Małgorzata, została żoną Filipa III, a tym samym królową Hiszpanii, a więc jednego z najpotężniejszych państw ówczesnej Europy. Najmłodsza z sióstr, młodsza od Konstancji, Maria Magdalena, została wydana za mąż za Kosmę II Medyceusza, tym samym stając się wielką księżną Toskanii. Gdy Konstancja miała 10 lat, jej najstarsza siostra Anna Habsburżanka umarła. Ciężko mówić tutaj o jakiejś takiej zażyłości pomiędzy siostrami. Anna była tą najstarszą, poświęcano jej zdecydowanie najwięcej czasu. Była oczkiem w głowie pary arcyksiężnej wraz z bratem Ferdynandem. Konstancja była jedną z pozostałych członków rodziny. Na pewno Maria Bawarska chowała swoje dzieci w takim przekonaniu o potrzebie wzajemnej miłości, w przekonaniu o potrzebie oddania, szacunku, o czym może świadczyć choćby ton późniejszej korespondencji, jaka zachowała się pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny. Natomiast wydaje się, że jednak te relacje pomiędzy Anną a Konstancją nie były zbyt zażyłe, bo one po prostu nie mogły być zbyt zażyłe, to znaczy siostry zostały bardzo szybko rozdzielone i właściwie Anna wyjechała z domu w chwili, kiedy Konstancja miała raptem 4 lata. Jak już zostało wspomniane, 10 lutego 1598 roku Anna umarła.
Jej śmierć była szokiem, zarówno dla Zygmunta III, który szczerze pokochał swoją małżonkę i stworzył z nią udane, a wręcz nawet bardzo udane małżeństwo. Był to szok również dla Marii Bawarskiej, która bardzo ceniła swojego zięcia. Obie strony były zainteresowane trwaniem tego układu matrymonialno-politycznego. W tym miejscu warto nadmienić, że wspomniane małżeństwo to była dosyć priorytetowa kwestia dla Wazów. Był to ród, który nie miał zbyt długiej tradycji, zbyt długiej historii. Można by nawet mówić o takich parweniuszowskich korzeniach. Poprzez właśnie małżeństwo oni starali się wzmocnić prestiż i pozycję swojego rodu. No i małżeństwo z najpotężniejszą wówczas dynastią niewątpliwie to miało na celu. Należy pamiętać, że poprzez małżeństwo z Habsburgami Zygmunt III Waza nawiązał również więzi powinowactwa z innymi uznanymi rodami, jak choćby Wittelsbachami czy Medyceuszami. Ponadto wydaje się, że Zygmunt Waza pragnął ponownego małżeństwa jeszcze z innych względów. To znaczy posiadał syna, nie do końca chyba wiedział, jak się nim opiekować. Dodatkowo w chwili śmierci swojej żony, no właśnie, syn był jeden, sam król natomiast posiadał 2 królestwa. To był rok 1598, więc jeszcze w jego władaniu było Królestwo Szwecji, które, jak wiadomo, chwilę później zostanie utracone, a władzę tam przejmie Karol Sudermański. Po śmierci Anny Maria Bawarska wysyła do Krakowa swojego zaufanego dworzanina. To był Johann Branner. A on ma za zadanie wybadać możliwości ponownego małżeństwa Zygmunta. Informacje są sprzeczne. Z jednej strony to jest ten moment, kiedy Zygmunt jest jeszcze w bardzo głębokiej żałobie i nie do końca jest zainteresowany małżeństwem. Z drugiej strony musi mieć świadomość, że jest w sile wieku, że jednak dobrze by było mieć liczniejsze potomstwo, więc wydaje się, że kwestia małżeństwa, szanowni państwo, jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. A kandydatek tak naprawdę nie brakowało. Mówiono o przedstawicielkach magnaterii polskiej, natomiast to raczej nie miało większych szans powodzenia. Mówiono o Ksenii, córce Borysa Godunowa. Za tą kandydaturą bardzo silnie optował Jan Zamojski. Pojawiały się głosy wskazujące na przedstawicielkę rodu Medyceuszy. Mówiono o Wizjuszce. Rozważano kandydaturę Magdaleny Bawarskiej, czy w końcu Anny Tyrolskiej. Ta ostatnia kandydatura wydaje się, że miała największe szanse powodzenia. Faktycznie sam król był bardzo mocno nią zainteresowany. Wybiegnijmy troszkę w przyszłość. Anna Tyrolska wkrótce została żoną cesarza Macieja, w efekcie czego nie mogło dojść do tego małżeństwa. Niemniej Zygmunt III Waza podejmował starania o jej rękę, prosił cesarza o zgodę, natomiast nic z tego nie wynikło. W tych okolicznościach król zdecydował się na bardzo ryzykowne rozwiązanie, czyli ślub z siostrą zmarłej żony. Wydaje się, że na tego rodzaju możliwość zwróciła uwagę sama teściowa, Maria Bawarska, która przybyła do Krakowa na pogrzeb swojej córki Anny. I w roku 1599 to ona zasygnalizowała Zygmuntowi tego rodzaju ewentualność. Zygmunt ufał Marii. Należy pamiętać, że wiele lat wcześniej ona zapewniła mu dosyć dobrą żonę, którą szczerze pokochał. Długo się wzbraniał. Być może była to tylko i wyłącznie gra z jego strony. Zresztą Zygmunt, widoczny tutaj na portrecie, lubił tego rodzaju działania dezinformacyjne. W każdym razie od roku 1603 mniej więcej wchodzimy w taką decydującą fazę przekonywania króla do tego małżeństwa.
Za koncepcją tą przemawiało po pierwsze utrzymanie bardzo dobrych relacji zarówno z Habsburgami, jak i z Wittelsbachami. Po drugie, należy pamiętać, że król szczerze kochający pierwszą żonę pragnął kogoś, kto byłby do niej podobny. Oczywiście najbardziej podobna byłaby siostra zmarłej królowej. Co istotne, jeszcze wówczas nie było pewności, o którą z sióstr zmarłej królowej chodzi. Czy chodzi o Konstancję, czy być może o Marię Magdalenę. W każdym razie, szanowni państwo, ta koncepcja budziła również poważny opór społeczny. Nawet jeżeli nie wykazywano konkretnej kandydatury, to jednak sam fakt poślubienia siostry zmarłej królowej no, nie był do końca akceptowalny. Wynikało to z kilku przesłanek. Po pierwsze, Habsburgowie nie byli popularni w Polsce z różnych względów. Po drugie, uważano, że kwestia małżeństwa z siostrą zmarłej żony to jest związek kazirodczy. Stąd też dosyć mocno go krytykowano. Temat ten właściwie przez wiele miesięcy rozpalał różnego rodzaju obrady sejmowe. Z ostrą kampanią taką antymałżeńską występował oczywiście główny adwersarz Zygmunta III, czyli Jan Zamoyski. Powoływano się przy tym na kasus Zygmunta Augusta. Przypomnijmy, że Zygmunt August miał 3 żony, z czego 2 były Habsburżankami. Argumentacja była dosyć, powiedziałbym, prymitywna, to znaczy uważano, że skoro dynastia nie przetrwała, to znaczy dynastia Jagiellonów wymarła, no to należy winę przypisać właśnie wspomnianym Habsburżankom. O tym, jak mocno ten sprzeciw wewnętrzny przeciwko temu małżeństwu zakorzenił się w świadomości społecznej, niech świadczy fakt, że w roku 1620, kiedy miał miejsce zamach na Zygmunta III, dokonany przez Michała Piekarskiego, który rzucił się strzekanem na króla, ów zamachowiec tłumaczył to później właśnie zarzucając monarsze kazirodztwo. Początkowo koncepcja ta nie uzyskała również uznania w Senacie. Monarcha spytał senatorów o ich stanowisko, zdecydowana większość opowiedziała się przeciwko. Była to oczywiście woda na młyn dla działań Zamoyskiego, który starał się również pisać listy do papieża Klemensa VIII, przedstawiając argumenty przeciwne małżeństwu z Habsburżanką. Akurat papież popierał tego rodzaju małżeństwo. W każdym razie owe pisma do papieża były szeroko kolportowane przez propagandę zamojską. Udało się natomiast monarsze pozyskać dla całej koncepcji dosyć istotną postać, jaką był Bernard Maciejowski. On za obietnicę arcybiskupstwa gnieźnieńskiego faktycznie zdawał się popierać małżeństwo z Habsburżanką, przy czym post factum wydaje się, że zmienił zdanie i ponownie oponował przeciwko takiemu rozwiązaniu. Ostatecznie Senat podjął decyzję, że król powinien w pierwszej kolejności zwrócić się z ponowną prośbą do cesarza odnośnie możliwości zawarcia małżeństwa z Anną Tyrolską. W przypadku, gdyby cesarz odmówił, to wówczas Zygmunt może podjąć działania związane z małżeństwem z którąś z Habsburżanek. Tak też się, szanowni państwo, stało. Rozpoczęły się pertraktacje, czy w związku z odmową cesarską rozpoczynają się pertraktacje małżeńskie dotyczące którejś z księżniczek z Gracu, przy czym jak donosił wywiad florencki, już w grudniu 1604 roku wiadomo, przynajmniej Florencczykom było wiadomo, że chodziło o Konstancję. I tutaj można ją zobaczyć, szanowni państwo, z tego okresu właśnie negocjacji matrymonialnych na 2 portretach, odpowiednio z 1603 oraz 1604 roku.
Na przełomie 1604 i 1605 roku aktywność Zygmunta wzrosła. Wynikało to z faktu, że po pierwsze Konstancja w grudniu 1604 roku ukończyła 16 lat i był to taki wiek wymagany do tego, żeby można było za mąż pójść. Dodatkowo sprawę przyspieszyły dwa zgony. Pierwszym zgonem był zgon papieża Klemensa VIII, a drugim kilka miesięcy później zgon Jana Zamoyskiego. Pierwsza śmierć zmusiła władcę do poszukania porozumienia z nowym papieżem. Nowym papieżem był Paweł V i w tym czasie, to znaczy w czerwcu, do Rzymu wyruszył Andrzej Opaliński z zadaniem pozyskania dyspensy niezbędnej do tego, żeby król mógł poślubić siostrę zmarłej żony. Paweł V, będąc kontynuatorem polityki prowadzonej przez Klemensa VIII, tę dyspensę wystawił. Zresztą to też jest taka kwestia charakterystyczna dla papieskiej polityki zagranicznej, że oni starali się raczej skłaniać Wazów i Habsburgów do współpracy wzajemnej. Na potrzeby wspomnianej dyspensy po raz pierwszy pada oficjalnie imię wybranki króla i właściwie mamy taki list datowany na 6 sierpnia, w którym król stwierdza, że tą kandydatką na jego żonę jest właśnie Konstancja, więc 6 sierpnia 1605 roku oficjalnie to imię pada. Drugi zgon także ma istotne znaczenie dla monarchy, to znaczy umiera jego adwersarz, Jan Zamoyski, no i tak naprawdę ułatwia to Zygmuntowi prowadzenie dalszych działań, tym samym w Senacie ten opór senatorów przeciwko temu małżeństwu zaczyna słabnąć. Na ostatniej prostej pojawił się jeszcze dosyć niespodziewany problem, a mianowicie z inicjatywy Filipa III zaczęto rozważać możliwość małżeństwa habsbursko-medycejskiego, to znaczy faktycznie starano się znaleźć kandydatkę na żonę dla Kosmy II Medyceusza. Rozważane były oczywiście dwie kandydatury. Pierwszą była Konstancja, drugą była Maria Magdalena. Obydwie siostry były w bardzo podobnym wieku. Maria Magdalena urodziła się rok później, natomiast obydwie zmarły w 1631 roku. Tu już pozwolę sobie uprzedzić pewne fakty. Negocjacje, szanowni państwo, trwają w latach 1604-1605 z medyceuszami. Obydwie siostry mają inną charakterystykę i zwracane są, czy uwaga jest zwracana na coś innego, to znaczy Konstancja uchodzi za tą ładniejszą, natomiast Maria Magdalena uchodzi za tą zdrowszą. I ten czynnik zdecydował o tym, że to właśnie Maria Magdalena zostaje wybrana na żonę dla Kosmy II. Faktycznie w tym okresie Konstancja przeżywa pewne dolegliwości, nasilają się pewne bóle, jesteśmy w stanie mówić o zmianach nastrojów, co, jak zauważa jeden z autorów, no, właściwie takiej kluczowej pozycji monograficznej, czyli Walter Leitch, wynikało najprawdopodobniej z niezbyt zdrowego stylu odżywiania się Konstancji. Wróćmy do Rzeczpospolitej. Po uzyskaniu dyspensy papieskiej, po uzyskaniu zgody cesarskiej rozpoczynają się działania dyplomatyczne mające doprowadzić do małżeństwa Zygmunta z Konstancją. Najpierw do Gracu udaje się Jan Branicki z Ruszczy. Ma on złożyć przede wszystkim hołd przyszłej pannie młodej, jej matce, członkom rodziny. Następnie monarcha do Gracu wysyła bardzo liczną delegację, na której czele stoi biskup łódzki Marcin Szyszkowski oraz marszałek wielki
koronny Zygmunt Myszkowski. Ta delegacja pierwotnie pojawia się w Pradze na dworze cesarskim, następnie pojawia się w Gracu, no i właściwie wszystko już toczy się błyskawicznie. Obydwie strony są przygotowane do tych negocjacji, w efekcie czego 23 października 1605 roku traktat małżeński jest praktycznie gotowy. Do doprecyzowania pozostają pewne pomniejsze kwestie, jak choćby wysokość posagu, czy kwestia zabezpieczenia Konstancji na wypadek wdowieństwa. 24 października odbył się ślub per procura. Pana młodego zastępował Zygmunt Myszkowski. Po ceremonii zwyczajowy bankiet, a następnie obydwie delegacje wyruszają do Polski. Wyruszają do Krakowa. 27 października wyjeżdża delegacja polska, licząca 400 osób. 2 dni później, 29 października, w ślad za nimi podąża jeszcze liczniejszy orszak. Mówi się o 600 osobach, w którym porusza się Maria Bawarska wraz z córkami Marią Krystyną, Konstancją, synem Maksymilianem oraz całą świtą. Tak jak wspomniałem, to jest 600 osób. Całe to wydarzenie jest dosyć trudne pod względem logistycznym. Po pierwsze, późna pora roku, po drugie, ciężko właściwie ugościć gdzieś tak dużą delegację, bo to jest z jednej strony 600 osób, z drugiej strony 400. Te dwie delegacje podróżują osobno, ale dosyć blisko siebie. Co więcej, Szanowni Państwo, wiemy o tym, że to też nie był najlepszy moment na podróżowanie z racji tego, że skończyła się świeżo co wojna z Turcją, to jest tak zwana Lange Türkenkrieg, obawiano się zdemilitaryzowanych żołnierzy, natomiast odbyło się bez jakichkolwiek problemów. Obydwie grupy spotkały się w Pszczynie pod koniec listopada, a następnie jadąc przez Oświęcim, Chrzanów, Balice dotarły do Łobzowa. W Łobzowie, w takich specjalnie na tę okazję przygotowanych namiotach dochodzi do pierwszego oficjalnego spotkania przyszłej królowej oraz króla. Oficjalnego dlatego, że mówi się, iż nieoficjalne spotkanie miało miejsce kilka chwil wcześniej w Wieliczce, gdzie Zygmunt III przybył incognito i na miejscu został rozpoznany. Szanowni Państwo, uroczystą entratę Konstancji do Krakowa, jaka miała miejsce 4 grudnia, znamy doskonale ze szczególnego zabytku, jakim jest tak zwana rolka sztokholmska. Warto jednak odnotować, że sam wjazd do miasta miał miejsce już po zachodzie słońca, stąd ten wjazd odbywał się w towarzystwie świec, pochodni. Pozwólcie Państwo, że zacytuję jeden z fragmentów pochodzących z relacji naocznego świadka, który pisał: tak więc i lud, i szlachta nie mieli zbytniej przyjemności z tej entraty, jedni dlatego, że niewiele mogli zobaczyć, drudzy dlatego, że nie zostali dostrzeżeni tak, jakby chcieli z powodu ciemności nocy. Były pochodnie, świece, lecz nie dawały one potrzebnego światła. Konstancja do Krakowa wjeżdża w powozie, widocznym tutaj na slajdzie, wraz z matką, siostrą, szwagierką przez bramę floriańską. Ten wjazd odbywa się w towarzystwie okrzyków, aplauzu, strzałów z pistoletów. Po przybyciu na Wawel w katedrze zostaje odśpiewane Te Deum, następnie wszyscy udają się do Zamku Królewskiego. Ceremonia, Szanowni Państwo, odbywa się tydzień później, 11 grudnia. Całe wesele oczywiście jest poprzedzone olbrzymimi przygotowaniami, aczkolwiek warto zauważyć, że jednak nie jest ono aż tak wystawne jak wesele to pierwsze Zygmunta z Anną, ze względu na niesprzyjającą porę roku, bo to już jest grudzień, z wielu atrakcji, które przede wszystkim miały się na zewnątrz odbyć, po prostu zrezygnowano. Ślubu udziela Bernard Maciejowski. Aktu koronacji dokonał biskup włocławski Piotr Tylicki.
Po uroczystości oczywiście odbywa się wielki bankiet. Następnego dnia, to jest 12 grudnia, para królewska przyjmuje różnych gości, przyjmuje prezenty od urzędników, prezenty od dyplomatów. W kolejnych dniach, szanowni państwo, odbywają się bale, różnego rodzaju turnieje, bankiety, maskarady. No i na początku roku Maria Bawarska wyjeżdża z Krakowa. Kim zatem była nasza Konstancja, królowa Polski? Szanowni państwo, pochodziła, jak już zostało wspomniane, z licznej rodziny. Na pewno nie była faworytką matki, tą faworytką była Anna, tym faworytem był Ferdynand. Jakkolwiek Zygmunt był od niej dużo starszym mężczyzną, bo warto zwrócić uwagę, że w chwili małżeństwa ona miała 17 lat, on 39. To jednak okazał jej dosyć dużo uczucia, usytuował w centrum uwagi, w efekcie czego tak naprawdę ona po raz pierwszy, chyba będąc w Krakowie, poczuła się osobą docenioną i to uczucie, którym obdarzył ją mąż, odwzajemniła. W chwili przybycia, szanowni państwo, uchodziła za ładną. Była podobna do młodszej siostry, do Marii Magdaleny. Jak na ówczesne standardy była wysoka. Mierzyła 164 cm i wiemy to z badań anatomiczno-antropologicznych. W późniejszych latach zaczęła dosyć mocno przybierać na wadze i pod koniec życia była już królową dosyć otyłą. Może o tym świadczyć portret, który państwo tutaj widzicie po prawej stronie. Niewątpliwie było to związane ze złym sposobem odżywiania się. Wiemy ze źródeł, że lubiła słodzić wino, bardzo lubiła ciasta, miała nawet swojego cukiernika, który specjalnie dla niej te ciasta piekł. Możliwe, szanowni państwo, że miała chorobę tarczycy, o czym może świadczyć choćby widoczny na portretach wytrzeszcz gałek ocznych. Odnotowując śmierć królowej, Urszula Meyerin pisała o tak zwanym ciężkim ciele. Zachowała się do naszych czasów też taka opowieść o tym, że Maria Klara von Wartenberg, to jest kuzynka Konstancji, a właściwie bratanica Marii Bawarskiej, która przebywała na dworze warszawskim, po śmierci królowej zajrzała do komnaty, w której ułożone były zwłoki, odsłoniła prześcieradło, no i ponoć doznała takiego szoku, że postanowiła wstąpić do klasztoru. Wbrew temu, co można spotkać czasami w literaturze przedmiotów, Konstancja najpewniej nie znała języków obcych. Tutaj Maria Bawarska zaniedbała te kwestie. Zresztą podobnie było w przypadku Anny Habsburżanki. Konstancja nie mówiła ani po francusku, nie mówiła po włosku, uczyła się łaciny, ale chyba bez większych sukcesów. Nie mamy dowodów na to, żeby mówiła cokolwiek po polsku, choć wydawać by się mogło, że po ćwierć wieku spędzonym w naszym kraju powinna coś na ten temat wiedzieć i coś w naszym języku mówić. Jeżeli chodzi o jej zainteresowania, warto odnotować, że one w pewnej mierze pokrywały się z zainteresowaniami jej męża, co też doprowadziło do większego zbliżenia między nimi, takiego zbliżenia duchowego. Uwielbiała malować, podobnie jak Zygmunt III. Poświęcała się, podobnie jak mąż, rękodzielnictwu. Owoce tego rękodzielnictwa następnie rozdawała ubogim lub kościołom. Lubiła się bawić. Chętnie tańczyła, organizowała bale, organizowała maskarady, zimą organizowała kuligi. Wydaje się, że także lubiła podróże, aczkolwiek co do tego pewności nie mamy. Była osobą niesamowicie pobożną, zresztą tak została wychowana.
Oddajmy głos, szanowni państwo, nuncjuszowi papieskiemu. To jest zaprezentowany cytat u góry. Wspomnianym nuncjuszem jest Antonio Santa Croce, człowiek, który pełnił funkcję dyplomaty papieskiego w Polsce w latach 1627-1630. Można by rzec, że dosyć dobrze poznał królową, nawet się zaprzyjaźnili. W każdym razie w jednym ze swoich listów podsumował jej wiarę katolicką w ten sposób. Jest niezwykle pobożna i oddana, jej uwaga skupia się przede wszystkim na sprawach duchowych, w których szczególnie się lubuje. Przy każdej okazji, gdy jest mowa o sprawach kultu boskiego i świętej religii, nie zaniedbuje podjęcia starań u króla. Jest oddana stolicy apostolskiej, której przedstawicieli wielce szanuje. Faktycznie, szanowni państwo, królowa przestrzega zwyczajów wielkanocnych, zwyczajów choćby obmywania nóg, odwiedzania grobów świętych w kościołach, nie daje się odwieść od tradycji, nawet jeżeli to się wiąże z pewnymi wymaganiami fizycznymi. Uczęszcza na msze święte, zresztą nawet z taką przesadą, bo zwykło się mówić, że ona uczestniczyła w 2, 3 mszach świętych dziennie. Wraz z dziećmi chodzi do kościołów na procesję Bożego Ciała, sponsoruje te kościoły, prowadzi działalność charytatywną. Pod względem charakterologicznym, co także warto zauważyć, szanowni państwo, Konstancja, jak każdy, jest postacią dynamiczną. To znaczy ona przez te ćwierć wieku, przez perspektywę tę, w której my ją oceniamy, oczywiście zmienia się. Zmienia się wraz z czasem, wraz ze zdobywanym doświadczeniem. Wyzwala się bardzo szybko spod wpływów matki, staje się odważniejsza, bardziej otwarta, niektórzy mówią, że nawet czarująca. Staje się coraz silniejsza. Te pierwsze, bardzo trudne lata w Polsce, o czym za chwileczkę będę miał sposobność powiedzieć, niewątpliwie zahartowały jej charakter. Ma silną wolę, odznacza się gospodarnością, na swoim dworze bardzo sumiennie wszystkiego pilnuje, czasami wręcz egzekwuje porządek bardzo surowo, również dyscyplinę, przy czym należy zaznaczyć, że dla swoich dworzan jest faktycznie dosyć dobra i w momencie, gdy oni czegoś potrzebują, to stara się temu sprostać. Wiemy, że też, że była łasa na komplementy. Wróćmy do wspomnianego nuncjusza Santa Croce, który charakter jej opisuje tak. Z temperamentu jej królewska mość jest uważana za flegmatyczną i sangwiniczną. Jej usposobienie przynosi doskonałe efekty. Jest zatem roztropna, cierpliwa w cierpieniu, empatyczna dla wszystkich, jest obdarzona wyjątkową pokorą, ale mimo to towarzyszy jej stosowna powaga. Szanowni Państwo, początki jej rządów, tak jak wspomniałem, są dosyć trudne. Do Krakowa przybywa 17-letnia dziewczyna, nieznająca specyfiki kraju, nieznająca realiów, ustroju, nastrojów społecznych. Na miejscu może liczyć przede wszystkim na swojego męża, plus oczywiście na kilkanaście lat od niej starszą Urszulę Meyerin, która przybywa do Polski wraz z Anną Habsburżanką. W Urszuli Konstancja odnajduje towarzyszkę. Panie spędzają bardzo wiele czasu razem. Urszula jest osobą niezwykle inteligentną, dobrze poinformowaną. Też warto podkreślić, że akurat Urszula nauczyła się języka polskiego, stąd potrafiła te informacje zdobywać z różnych źródeł. Natomiast to, co ważne, jest również całkowicie lojalna względem Konstancji. Pierwsze lata, szanowni państwo, są niezwykle trudne. Przede wszystkim ze względu choćby na sytuację polityczną, bowiem te pierwsze lata przypadają na czas rokoszu, który przechodzi do historii jako tak zwany rokosz sandomierski. Niektórzy uważali wręcz, że
rokosz wybuchł właśnie przez to małżeństwo króla z Habsburżanką. Znowu oddajmy, szanowni państwo, głos źródłom. Poseł wenecki Alvise Foscarini pisał do Doży Weneckiego, cytuję: wszystkie te wypadki miały swe korzenie w tym, że król ku niezadowoleniu królestwa wziął drugą żonę z domu austriackiego. Źle postrzegano wzięcie pierwszej i obecnie wybuchły niemal takie same zamieszki, jakie widziano wówczas, a nawet jeszcze większe. Koniec cytatu. Czyli jak widać, Wenecjanie, ale nie tylko, uważali, że wspomniane małżeństwo z Konstancją Habsburżanką to jest efekt, czy doprowadziło do wybuchu rokoszu. Faktycznie to jest jeden z takich argumentów, który w pismach doby rokoszowej nam się pojawia, czyli związek z Habsburżanką, z Niemką, związek kazirodczy. Zarzucano jednocześnie Konstancji to, że dwór, na którym ona przebywa, jest tym dworem cudzoziemskim. Pytanie, czy Konstancja tak na dobrą sprawę była świadoma tego, co się wokół niej dzieje. Z jednej strony, tak jak mówiliśmy, ona była dosyć młoda, nie znała Rzeczypospolitej, nie znała specyfiki, nie do końca orientowała się w sytuacji ustroju naszego państwa. Z drugiej, część pamfletów była tłumaczona na niemiecki, więc pewnie jakieś informacje do niej docierały. Początki rządów Konstancji w Polsce także były trudne ze względów osobistych. Zaczęło się bardzo dobrze, mianowicie 26 grudnia 1607 roku Konstancja urodziła syna. Syn bardzo szybko okazało się, że jest słabym dzieckiem. Spodziewano się śmierci przedwczesnej, dlatego został bardzo szybko ochrzczony, nadano mu imiona Jan Kazimierz. Faktycznie zaraz na początku stycznia 1608 roku noworodek zmarł. Znów oddajmy, szanowni państwo, głos źródłom. Nuncjusz papieski, będący blisko dworu, Francesco Simonetta, pisał, cytuję: ból i cierpienie, jakie doświadczyli ich wysokości, było ogromne, jednak znosili je z wyjątkową siłą ducha, zwłaszcza królowa, która naprawdę wykazała się wielką stałością, pocieszając króla. To fragment z listu z 14 stycznia 1608 roku, adresowany do sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej Scipione Borghese. W marcu 1609 roku pojawiła się pewnego rodzaju rekompensata. Królowa urodziła kolejnego syna, któremu również nadano te same imiona, co zmarłemu wcześniej braciszkowi, a więc Jan Kazimierz. I to już jest ten królewicz, który odegra istotną rolę w historii Polski. W międzyczasie, szanowni państwo, kolejny cios dotknął Konstancję, a mianowicie w 1608 roku zmarła jej matka, zmarła Maria Bawarska. Mówiłem państwu na początku tego wykładu, że o panowaniu Anny Habsburżanki wiemy zdecydowanie więcej niż o panowaniu Konstancji. Się to wiązało między innymi z faktem, że Maria Bawarska była bardzo żywo zainteresowana tym, co się dzieje u swoich córek, w efekcie czego Anna dosyć wylewnie opisywała życie na dworze polskim. Z kolei Konstancja nie miała już do kogo tego pisać, dlatego właściwie po tych dwóch pierwszych latach kontakt z Gracem jest mocno ograniczony. Proszę państwa, rok 1609 przynosi nowe wyzwania w życiu Konstancji. Po pierwsze, kończy nam się rokosz, król ogłasza amnestię, rozpoczyna się jednocześnie wojna z Moskwą i król wyrusza pod Smoleńsk. Wraz z nim wyrusza królowa z dziećmi, najważniejsi urzędnicy, wspomniany nuncjusz papieski Simonetta. Król rusza pod Smoleńsk, cała reszta zatrzymuje się w Wilnie. I tak naprawdę to Wilno staje się takim istotnym ośrodkiem politycznym, w którym Konstancja zaczyna odgrywać coraz to ważniejszą i istotniejszą rolę. Ona jest tą osobą, która przyjmuje posłów zagranicznych. Między innymi przyjmuje poselstwo toskańskie, poselstwo perskie. Ona jest tą, która udziela audiencji
właśnie wspomnianemu nuncjuszowi, relacjonując mu przebieg działań wojennych. Zbiera informacje spod Smoleńska, przekazuje je dalej do Polski. Stara się prowadzić działania, które mają na celu podnieść w Polakach takiego ducha walki, dodać im animuszu. Podczas pobytu w Wilnie królowa przeżywa, szanowni państwo, również chwilę dosyć dramatyczne, a mianowicie 1 lipca 1610 w mieście wybucha pożar, który strawił znaczną część zabudowań, natomiast między innymi też dzięki hojności Konstancji miasto udaje się dosyć szybko odbudować. Po zajęciu Smoleńska król w glorii chwały oczywiście wraca z rodziną do Polski, no i szanowni państwo przybywają do Warszawy. W tym czasie w Warszawie zostaje ukończone ostatnie skrzydło rezydencji monarszej, Zamku Królewskiego, w efekcie czego od 1611 roku jesteśmy w stanie stale już odnotować obecność rodziny królewskiej na Zamku Królewskim, tudzież w okolicznych miejscowościach, które pełniły rolę letnich rezydencji. Natomiast jeżeli chodzi o sam zamek, proszę Państwa, komnaty Konstancji znajdowały się w skrzydle naprzeciwko Wisły, na pierwszym piętrze. Piętro wyżej znajdował się właściwie cały fraucymer królowej, składający się głównie z Austriaczek. Konstancja miała pewien swój udział w kompletowaniu wyposażenia zamku. To znaczy nie mamy tego poświadczonego w źródłach pisemnych, natomiast w różnego rodzaju przekazach ustnych faktycznie jesteśmy w stanie to potwierdzić, w efekcie czego starano się kompletować wyposażenie. Na ścianach zamku zawisły obrazy, choćby między innymi Dolabelli, Rembrandta, Rubensa, pojawiały się gobeliny, arerasy, piece kaflowe. Wydaje się, że w tym wszystkim jakiś udział miała wspomniana Konstancja. Co zrozumiałe, szanowni państwo, te wpływy Konstancji z czasem zaczęły rosnąć. Tak jak zostało powiedziane, ona początkowo jako nastoletnia dziewczyna jeszcze nie odgrywa większej roli politycznej, po prostu jest zbyt młoda. W późniejszych latach niewątpliwie angażuje się w politykę. Przyjęło się nawet sądzić, że miała pewien wpływ na króla i na przykład niektórzy przedstawiciele elit, chcąc coś uzyskać u monarchy, wpierw udawali się do jego żony. Warto tutaj też zwrócić uwagę na to, że rośnie znaczenie Konstancji. Proszę zwrócić uwagę, że zresztą nie tyle sam Konstancji, tylko całej jej rodziny. Proszę zwrócić uwagę, że jej brat Ferdynand w 1617 roku zostaje królem czeskim, w 1619 cesarzem. Jej siostrzenica, Anna Austriaczka, zostaje królową Francji. Więc faktycznie to jej zaplecze w postaci rodziny jest coraz silniejsze, coraz więcej znaczące. Konstancja w tym czasie uczestniczy w audiencjach. Wraz z mężem przyjmuje posłów. W przypadku nieobecności króla to ona przejmuje ten obowiązek. Szczególne znaczenie dla niej mają spotkania z, jak już zostało wspomniane, nuncjuszami apostolskimi. Kontaktuje się z nimi przez tłumacza, to znaczy zazwyczaj spowiednik w nich uczestniczy, tłumacząc z języka włoskiego, tudzież z łaciny na język niemiecki. W późniejszych czasach w tego rodzaju audiencjach uczestniczą również synowie królowej. Z raportów dyplomatów papieskich, zwłaszcza z lat 20. XVII wieku, wyłania nam się obraz królowej dosyć dobrze zorientowanej w sprawach państwa polsko-litewskiego. Wynika z nich, że królowa nie jest tylko i wyłącznie taką bierną obserwatorką działań politycznych prowadzonych przez małżonka, ale również stara się wywierać na nie pewien wpływ. Kilkakrotnie, aczkolwiek bezskutecznie, stara się naciskać papieża
o subsydia pieniężne na potrzeby prowadzonych wojen. Tak choćby było w roku 1610 w czasie wojny z Moskwą. Oczywiście te starania w późniejszych latach także będą miały miejsce, przy czym trudno jednoznacznie rozróżnić, czy to są działania dworu, to znaczy króla i urzędników, czy bardziej królowej. Natomiast jeżeli chodzi o takie kwestie jej działań w kontekście, czy jej aktywności w kontekście działań wojennych, warto zwrócić uwagę, że choćby w czasie wojny o ujście Wisły ona stara się podnieść morale żołnierzy walczących w Prusach przeciwko siłom Gustawa II Adolfa i naciska na papieża, aby on wydał specjalne błogosławieństwo. Finalnie jej się to udaje, papież wydaje specjalne breve, które zostaje przysłane do Polski. Co warte podkreślenia, Konstancja jest również projektantką, czy też architektem polityki matrymonialnej polskich wazów. Z racji kontaktów rodzinnych, to ona prowadzi negocjacje małżeńskie ze swoim bratem Ferdynandem II odnośnie małżeństwa jednej z jego córek, i tutaj była mowa o Marii Annie bądź Cecylii Renacie, z królewiczem Władysławem Zygmuntem. Z korespondencji nuncjuszy papieskich wiemy też, szanowni państwo, że najprawdopodobniej było planowane małżeństwo pomiędzy wazami a medyceuszami. Najprawdopodobniej chodziło o małżeństwo jednego z królewiczów z siostrzenicą Konstancji, czyli Anną Medycejską. Stolica Apostolska, papiestwo, dosyć szybko zdali sobie sprawę, jak istotną rolę Konstancja może odegrać w polityce. Stąd, szanowni państwo, podjęto działania ukierunkowane na pozyskanie jej przychylności. I zwieńczeniem tych działań było przyznanie jej tak zwanej Złotej Róży, czyli nagrody przyznawanej przez papieża kobietom specjalnie zasłużonym w procesie krzewienia wiary katolickiej. Ja tylko dodam, że jej starsza siostra Anna również tego rodzaju różę dostała. Konstancja także. Konstancja otrzymała ją z rąk nuncjusza Simonetty w roku 1607. Normą było wręczanie monarchini brewiów papieskich. Tego rodzaju pisma wręczano czy to na audiencji powitalnej, czy właściwie każdorazowo przed Sejmem, jaki miał się odbyć. Dyplomaci papiescy zwracali się do niej, w ważnych kwestiach związanych z pozyskaniem króla dla jakiejś idei, licząc na to, że ona po prostu będzie, kolokwialnie to ujmę, robiła taki dobry grunt pod dalsze negocjacje. Oprócz dyplomatów papieskich na jej względy mogli liczyć oczywiście dyplomaci habsburscy, to jest jak najbardziej zrozumiałe. Bardzo często zarzuca się Konstancji, że ona jest realizatorem tych interesów habsburskich w Polsce, ale z drugiej strony realizatorką czyich interesów ma być, skoro wywodzi się z rodziny habsburskiej. Co też istotne, szanowni państwo, ona myślała o przyszłości swoich dzieci, a między innymi przez kontakty i mariaże z Habsburgami mogła tym dzieciom coś zapewnić. Utrzymywała bardzo dobre relacje ze swoją rodziną, między innymi korespondowała z Marią Magdaleną, z ukochanym bratem Leopoldem. Niektórzy przedstawiciele jej rodziny przebywali na dworze. W źródłach i w literaturze przedmiotu, szanowni państwo, wspomina się również o takich osobach, które zawdzięczały swoją karierę wsparciu królowej. Na pewno tempa dzięki poparciu Konstancji nabrała kariera Henryka Firleja. On się wykazał służbą u boku królowej w czasie pobytu w Wilnie. No i właściwie, co też bardzo istotne, to był człowiek, który znał język niemiecki, przez to potrafił się z nią porozumieć, mógł pośredniczyć w różnego rodzaju audiencjach, spotkaniach. On też między innymi został
wybrany jako ten, który miał gratulować Zygmuntowi zdobycia Smoleńska. Królowa starała się dla niego o kanclerstwo, ale został tylko podkanclerzem koronnym. Później z kolei został biskupem łódzkim, płockim, a finalnie arcybiskupem gnieźnieńskim. Innym przykładem, szanowni państwo, może być Andrzej Lipski, którego kariera przebiegała bardzo podobnie, to znaczy był sekretarzem królewskim, następnie podkanclerzem koronnym, kanclerzem wielkim koronnym, posiadał liczne beneficja kościelne, był biskupem łódzkim, kujawskim i krakowskim, był człowiekiem o ogromnej wiedzy, studiował za granicą, między innymi w Strasburgu, Heidelbergu, stąd znał język niemiecki i tutaj wydaje się, że właśnie ta znajomość języka niemieckiego to było to, co zapewniało dostęp i w dalszej kolejności życzliwość królowej. I ta znajomość była po prostu warunkiem koniecznym do współpracy z monarchinią. Zdarzały się spodne momenty pomiędzy królem, królową a Lipskim, natomiast one były zazwyczaj dosyć szybko naprawiane, w efekcie czego Lipski był zaliczany do grona faworytów, tym bardziej, że sam siebie uznawał za stronnika Habsburgów, co też tylko i wyłącznie jednało mu królową. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Lipskiego, to warto zwrócić uwagę, że on między innymi towarzyszył Władysławowi w wyprawie na Moskwę. W roku 1624 z jego rąk Karol Ferdynand przyjmuje święcenia niższe. On także był tym, który ochrzcił ostatnie dziecko pary monarszej. Co istotne, on też żył skromnie, dosyć dużą sumę pieniędzy udało mu się oszczędzić, no i testament jego jest takim imponującym dowodem oddania, lojalności względem domu królewskiego, dlatego że wszystko zapisał rodzinie królewskiej. Z grona faworytów można by wymieniać jeszcze inne osoby, ja może tylko sobie pozwolę wspomnieć jeszcze o Stanisławie i Macieju Łubieńskich. Oczywiście, szanowni państwo, oprócz tej działalności politycznej, Konstancja także odgrywa pewne rolę na dworze, to znaczy w pierwszej kolejności jest żoną, w drugiej matką, ale jest również macochą, ciotką, bo to tak należy określić. I o tych trzech kwestiach jej aktywności także sobie powiedzmy. Konstancja zapisała nam się w pamięci jako bardzo dobra żona, mająca uspokajający wpływ na króla. Oni stworzyli niesamowicie udane małżeństwo, co też nie było łatwe, bo proszę pamiętać, że Zygmunt III Waza to jest introwertyk, to jest osoba zamknięta w sobie. Konstancja potrafiła do niego dotrzeć. Małżonkowie wspierali się zarówno w tych dobrych, jak i w tych złych momentach. Zygmunt ufał jej, informował ją o wielu aspektach swoich rządów. Co ciekawe, Konstancja nie lubiła rozłąki z mężem i pierwsze lata były dla niej trudne, także ze względu na to, że właściwie na 7 pierwszych lat, 3,5 była odseparowana od męża. To znaczy, to się wiązało z tym, że król wyjeżdżał. Po 1612 roku te rozłąki są zdecydowanie rzadsze, a kiedy da się, to królowa stara się towarzyszyć mężowi. Przykładowo, w roku 1621 Zygmunt III Waza wyrusza pod Chocim z odsieczą. Tutaj możemy zobaczyć, szanowni państwo, późniejszą grafikę, apoteozę Zygmunta III, właśnie upamiętniającą zwycięstwo, właściwie skuteczną obronę twierdzy chocińskiej. Wróćmy jednak do samego wymarszu Zygmunta III. Królowa zdecydowała się mu towarzyszyć i wyruszyła wraz z nim. Pierwotnie miała go odprowadzić tylko i wyłącznie na rogatki Warszawy. Skończyło się na tym, że pojechała wraz z nim aż do Lublina.
w ten sposób go odprowadzała. W ostatniej dekadzie wspólnego życia właściwie jesteśmy w stanie odnotować tylko dwukrotnie przypadek takiej dłuższej rozłąki. To są lata 1626 i 1629, kiedy to król wyrusza na wojnę do Prus, przy czym ta wyprawa z roku 1629 to jest dosyć już dużym ciężarem dla króla, który jest schorowany i warto w tym miejscu, Szanowni Państwo, również zauważyć, że królowa opiekuje się królem właśnie w tych latach, kiedy on już jest sędziwym, schorowanym człowiekiem. Konstancja była, Szanowni Państwo, również matką. Urodziła 7 dzieci, z czego 2 zmarło. Finalnie miała 4 synów i córkę. Troszczyła się o nie, traktowała ich jednakowo, sprawiedliwie rozdzielając między nich swą miłość. Królewiczowie, a więc kolejno Jan Kazimierz, Jan Albert, Karol Ferdynand oraz Aleksander Karol spali w jednej komnacie. Ona pieszczotliwie nazywała ich maluchami. Na uroczystościach pojawiali się razem, brali udział w różnego rodzaju audiencjach, spotkaniach. Oczywiście, jak matka, byli wychowani w wierze katolickiej, natomiast to, co może niepokoić, to fakt, że oni byli dosyć mocno izolowani od świata. Ten kontakt z służbą nawet był dosyć mocno ograniczony. Wydaje się, że nie było to zbyt dobre posunięcie, skoro mieli w przyszłości być duchownymi, tudzież władcami, bo do takich ról Konstancja ich przeznaczyła. Na pewno nie byli tak otwarci i tak dostępni, jak choćby ten syn z pierwszego małżeństwa, czyli Władysław Zygmunt. Mając na uwadze trudności finansowe, 2 zostało przeznaczonych do kariery kościelnej. Mowa tu oczywiście o Janie Albercie i Karolu Ferdynandzie, a Konstancja starała się poprzez swoje koneksje zapewnić im stosowne biskupstwa. Starała się również zapewnić im pewną stateczność, stabilność finansową, między innymi poprzez nabycie dóbr żywieckich, za co później spadła na nią fala krytyki. Monarchini pełniła również, Szanowni Państwo, rolę macochy i jednocześnie ciotki dla królewicza Władysława Zygmunta. Co istotne i warte podkreślenia, różnica wieku między Konstancją a Władysławem Zygmuntem wynosiła jedynie 7 lat. Więc tak naprawdę Konstancja była dla niego o wiele lepszym partnerem do rozmowy niż choćby kilkanaście lat starsza Urszula Meyerin. Lepiej rozumiała jego potrzeby, lepiej rozumiała jego ambicje i właściwie od samego początku pobytu na dworze otoczyła go troską, otoczyła go opieką. Też należy pamiętać, że to był syn jej kochanej siostry. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o te wzajemne relacje, to w starszej historiografii starano się forsować taką tezę o niechęci, czy wręcz nienawiści Konstancji względem pasierba. Tymczasem wydaje się, że to jest pogląd zbyt daleko idący. To znaczy, przyglądając się korespondencji, jesteśmy w stanie stwierdzić, że ona czy pełni taką rolę pojednawczą w bardzo trudnych relacjach, jakie w latach 20. panują na linii ojciec Zygmunt, syn Władysław. I to Konstancja jest tym rozjemcą, jest tą rozjemczynią, przepraszam, tą mediatorką. Jeżeli chodzi o przykłady, to latem 28 roku mamy dosyć wyraźne napięcie pomiędzy Zygmuntem właśnie a Władysławem, którego przyczyną są ambicje króla oraz niechęć ojca do ich spełniania oraz różne koncepcje dotyczące małżeństwa młodego Wazy i to właśnie Konstancja doprowadza do zgody. Wspomniany już i cytowany nuncjusz Santa Croce, doskonale znający królewicza, dlatego że oni są właściwie w tym samym wieku, doskonale rozumiejący się z nim, namawia go, żeby on w pierwszej kolejności porozumiał się właśnie z Konstancją. Tak też się dzieje. Dochodzi do spotkania królewicza z Konstancją, później Konstancji z mężem, a później mamy takie
chwilowe, ale jednak pojednanie królewicza z ojcem, czy ojca z synem. Kilka miesięcy później, szanowni państwo, monarchini znowu jest tą mediatorką, znowu wykazuje się zdolnościami dyplomatycznymi i doprowadza do deeskalacji kolejnego konfliktu, gdy w październiku Zygmunt III odmawia powierzenia Władysławowi dowództwa nad wojskami walczącymi w Prusach. Ten, manifestując swoją niechęć, swój sprzeciw, stwierdza, że wyjeżdża na Litwę. No i znowu Konstancja jest tą, która odwiedza go od tego zamiaru. Proszę państwa, cieniem na tych wzajemnych, dosyć życzliwych relacjach kładzie nam się taka koncepcja niejako odsunięcia Władysława od elekcji po śmierci Zygmunta III. Mianowicie zwykło się uważać, że za tą koncepcją stała Konstancja, która chciała odsunięcia Władysława i wsadzenia na to miejsce Jana Kazimierza, swojego pierworodnego syna. Już podczas Sejmu 1626 roku pojawia się koncepcja przeprowadzenia elekcji vivente rege, co oczywiście nie ma szans powodzenia, co jest sprzeczne z zasadami ustrojowymi państwa polsko-litewskiego, ujętymi choćby w artykułach henrykowskich. Niemniej tam pojawia się choćby właśnie w kontekście elekcji osoba Jana Kazimierza. Daje to, szanowni państwo, początek plotkom i wspomniany już Santa Croce, jadąc do Rzymu, zatrzymuje się w Wiedniu i nad Dunajem dowiedział się, że Konstancja zabiega o wykluczenie pasierba z przyszłej elekcji i stara się przeforsować kandydaturę Jana Kazimierza. Oczywiście sam nuncjusz w to nie wierzy, ale oddajmy mu głos, szanowni państwo. Cytuję: królowa dała mu, czyli Władysławowi, do zrozumienia, że król jest zadowolony z tego, że omawiany jest jego wybór na tron, ale że sam królewicz powinien go zdobyć i że królowa pokazała, że ona również chciałaby go promować wbrew temu, co publicznie głoszono, aby wszyscy wiedzieli i co również powiedziano mi na dworze cesarskim, jakoby królowa była przeciwna swojemu pasierbowi, aby doprowadzić jej najstarszego syna Kazimierza do objęcia królestwa poza nim. Nigdy jednak w to nie wierzyłem, ponieważ wiedziałem, że sama królowa doskonale zdawała sobie sprawę, że Polacy z powodu ich wielkiej niechęci do księcia Kazimierza wybraliby raczej inną osobę niż jego. To jest, szanowni państwo, fragment relacji, którą nuncjusz napisał już po powrocie do Rzymu. Ona jest znana z dwóch wersji. Jedna jest datowana na 7 września 1630 roku, natomiast wydaje się, że w rzeczywistości ten dokument powstał kilka miesięcy wcześniej. Szanowni państwo, wydaje się, że to są tylko i wyłącznie plotki. Zarzut stawiany Konstancji, jakoby ona chciała wykluczyć swojego pasierba z elekcji, jest raczej przesadzony. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę przez ćwierć wieku wspólnego koegzystowania pasierb i macocha nie wdali się w żaden konflikt. Nie odnajdujemy żadnych oznak trudnych relacji. Królowa nie podejmuje żadnych działań na szkodę królewicza Władysława. W związku z czym raczej tylko i wyłącznie plotki. Szanowni państwo, pomimo obaw dotyczących stanu zdrowia królowej, zwłaszcza w pierwszych latach po przybyciu do Rzeczpospolitej, Konstancja prawie nie chorowała. Zdarzały się jakieś tam poszczególne przeziębienia oczywiście. Pomimo licznych porodów, przypomnę 7, nie odnotowano żadnych poważnych komplikacji. Aczkolwiek wydaje się, że wciąż cierpiała na pewne zaburzenia związane z odżywianiem. Natomiast Konstancja, pomimo że wydawać by się mogło, że była zdrowa, zmarła w wieku 43
lat. Tym przysłowiowym gwoździem do trumny była procesja Bożego Ciała, jaka odbyła się 19 czerwca 1631 roku. To był dosyć ciepły dzień, a królowa szła w procesji z kościoła świętego Jana do kościoła Najświętszej Marii Panny. Marsz w słońcu otyłej królowej doprowadził do tego, że dostała udaru. Wieczorem nastąpił atak duszności, królowa podupadła na zdrowiu i kilka tygodni później, dokładnie w nocy z 9 na 10 lipca zmarła. Rano znalazła ją Urszula Meyerin. Za przyczynę zgonu wskazano atak serca. Możliwe, że miała nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia. W każdym razie dokonana sekcja zwłok potwierdziła nam dosyć znaczny przerost mięśnia sercowego. Zwłoki oczywiście zabalsamowano, co miało pewien wymiar praktyczny, a mianowicie chciano zachować ich trwałość na czas eksportacji do Krakowa. Zwłoki pięknie ubrane wystawiono na widok publiczny w Ujazdowie. Msze żałobne odbywały się w najważniejszych miastach w państwie polsko-litewskim, oczywiście w Warszawie, w Krakowie, w Wilnie. W noc z 16 na 17 sierpnia zwłoki sprowadzono tutaj, na Zamek Królewski w Warszawie. Chciano je przewieźć do Krakowa, natomiast niewątpliwie śmierć królowej doprowadziła do tego, że sam król podupadł na zdrowiu i w związku z niedyspozycją króla ten transport, tą eksportację zwłok przesuwano w czasie o kolejne miesiące. Oczywiście wraz ze śmiercią królowej wysłano listy zawiadamiające o tym na najważniejsze dwory europejskie. Stąd pod koniec 1631 roku jesteśmy w stanie odnotować w Warszawie obecność wybranych dyplomatów. Między innymi zjawiają się tutaj przedstawiciele dworu wiedeńskiego, przedstawiciele dworu florenckiego. W marcu 1632 roku przy okazji Sejmu, jaki odbywa się w Warszawie, odbywa się msza żałobna, na którą zostają zaproszeni wszyscy posłowie. Ta msza ma miejsce 15 marca, 1,5 miesiąca później, dokładnie 30 kwietnia Zygmunt III Waza umiera. Właściwie wszyscy kronikarze podają, że śmierć królowej to jest to, co ostatecznie króla załamało, co tylko i wyłącznie przyspieszyło jego zgon, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że władca już jest wtedy bardzo mocno schorowany. Obydwie trumny zostają przeniesione do wnętrz Zamku Królewskiego i właściwie od 15 maja obydwie trumny już do samego końca będą razem. Kwestią, którą trzeba było teraz rozważyć, była kwestia eksportacji zwłok do Krakowa. Było to dosyć duże przedsięwzięcie logistyczne. Nigdy wcześniej nie transportowano dwóch trumien, nigdy nie organizowano podwójnego pochówku. Co istotne, Szanowni Państwo, to warte do powiedzenia, serce królowej zostało pochowane w kościele Matki Boskiej Łaskawej w Warszawie. Jeżeli chodzi o samą eksportację, ona rozpoczyna się po zakończeniu Sejmu elekcyjnego. To jest ten Sejm, w wyniku którego Władysław Zygmunt został królem jako Władysław IV. 7 stycznia 1633 konwój żałobny ze zwłokami pary monarszej wyrusza z Warszawy do Krakowa. Tak jak mówię, wydarzenie dosyć trudne logistycznie, choćby ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. To jest początek roku, zima, chłodno. Ten konwój porusza się, Szanowni Państwo, między innymi przez Ujazdów i Łobzów, 2 wozy, na których znajdują się 2 trumny, ciągnięte są przez konie, każdy powóz przez
8 koni. Uroczystości pogrzebowe zaczynają się w Krakowie 4 lutego. Trumny wyruszyły z pałacu Montelupich na Wawel. Za wozami szła rodzina królewska, dygnitarze, przedstawiciele władz Krakowa, mieszczanie z zapalonymi świecami. W katedrze wawelskiej ustawiono tak zwane castrum doloris. Mszę świętą celebrował Jan Wężyk. Kazanie wygłosił Stanisław Łubieński i w tym kazaniu, szanowni państwo, oddał hołd oczywiście królowi, jego zmarłej małżonce. Uznał ją między innymi, bo to w kontekście Konstancji warto podkreślić, za wzorową żonę królową oraz osobę, która chciała nieść pomoc innym. Treść tego kazania została opublikowana i tutaj możecie państwo zobaczyć pierwszą kartę tytułową oracji pogrzebowej wygłoszonej właśnie przez Łubieńskiego. Finalną częścią uroczystości pogrzebowej był wjazd Archimimusa do kościoła. On wjechał na koniu w towarzystwie Giermka. Ten drugi, czyli wspomniany Giermek, symbolicznie złamał drzewiec proporca z herbami Zygmunta III Wazy. To był taki znak umowny, po którym zapoczątkowano demonstracyjne usuwanie oznak godności, jakie Zygmunt III nadał licznym ministrom, a następnie trumny przeniesiono do kaplicy zygmuntowskiej i tam pochowano. Proszę państwa, w pamiętnikach Albrechta Stanisława Radziwiłła możemy znaleźć wzmiankę, pozwólcie państwo, że zacytuję. Bez wątpienia wrzawa przybrzmiała, ale pamięć o najpobożniejszym królu i najlepszej królowej nie zginęła. Pozostanie w kościele katolickim, pozostanie w sercach tych, na których spłynęły najważniejsze dobrodziejstwa, pozostanie u wszystkich tych, którzy wielbili cnoty króla i królowej. Konkludując, szanowni państwo, losy Konstancji i Zygmunta zbiegają nam się. Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy w stanie zauważyć pewne podobieństwo. I Zygmunt w momencie, kiedy zaczyna swoje rządy w Polsce, i Konstancja w momencie, kiedy przybywa, no nie jest dobrze oceniana. Natomiast z czasem udaje im się stworzyć małżeństwo i pozyskać społeczeństwo. Pozyskać na tyle, że bezkrólewie, jakie ma miejsce po śmierci Zygmunta III Wazy, uchodzi za najspokojniejsze. Tam nikt nie ma właściwie wątpliwości, kto powinien zostać królem. Królem zostaje pierworodny syn Zygmunta. W kolejnym bezkrólewiu, szanowni państwo, które ma miejsce po śmierci Władysława IV, mamy tak naprawdę dwóch liczących się kandydatów i tak się składa, że obaj kandydaci to są dzieci Zygmunta i Konstancji. Warto zwrócić uwagę, że to jest kapitał, a właściwie procent od kapitału wypracowany przez Zygmunta i jego żonę. W tym momencie bardzo serdecznie chciałem państwu podziękować za uwagę. Polecam kolejne wykłady z cyklu Królowe na Zamku Królewskim w Warszawie. Dziękuję serdecznie.